Cześć, tu Michał, MTG Cytadela. Dzięki uprzejmości kolegi mam przed sobą Event Deck Battle for Zendikar Ultimate Sacrifice. Gotowy do gry 60-kartowy deck z 15-kartowym sideboardem, w którym można trafić naprawdę kilka fajnych ciekawostek. Trafić to może nie jest dość dobre słowo, bo generalnie zawartość tej talii jest z góry znana. Niemniej myślę, że rzecz jest naprawdę warta swojej ceny. Cena generalnie tego produktu teoretycznie podczas produkcji miała wynosić około $20-25, co myślę, że na nasze byłoby to około 80 do 90 zł. Realnie w tym momencie to kosztuje chyba zdecydowanie ponad 100, nie jestem dokładnie pewien. No i w zestawie mamy pudełeczko. Jakość tego pudełka pozostawia trochę do życzenia. Generalnie ono się powinno zamykać. Ten egzemplarz się nie domyka. Przepraszam, Łukasz. To nie moja wina. Jest kosteczka. No i dobra. To będzie nasz 15-kartowy sideboard, który zaraz obejrzymy do końca. Kartonowa przekładka. Spoko. Karta referencyjna z zasadami. To jest taka wkładka, która ma na sobie naprawdę podstawowe zasady. Już przy otwieraniu fatbacka pokazywałem dokładnie to samo. Fajne, kiedy ktoś jest naprawdę zupełnie świeży w tym. Może mu się przydać. Tutaj jest z kolei opis całej talii. Spis kart. Preferowana taktyka grania. Tak, wielki plakacik wypełniony tekstem i z obrazkiem jednej z najsensowniejszych kart w całym tym deku. Niechże to idzie na bok. Dobra. No okej. No i mamy te dwie paczuchy. Skupmy się może na głównej talii. Może zrobię to delikatnie poza kamerą rzeczkami, żeby nie uszkodzić kart. No ok. No i mamy tutaj Warden of the First Tree. Jedna chyba z najsensowniejszych kart. Grim Haruspex. Zdecydowanie pomoże przy ciągłym poświęcaniu w tej talii. Sama talia generalnie polega na tym, aby wystawiać stwory, wystawiać kopie tych stworów i je poświęcać. Nieważne czy to w walce, czy to przy umiejętności, tak jak na przykład Smothering Abomination ma taką umiejętność, że na początku każdego upkeepa poświęcamy stwora, a kiedykolwiek poświęcamy stwora, ciągniemy kartę. Tak samo kiedykolwiek ginie nam stwór przy Grim Haruspexie, tak samo ciągniemy kartę. Whisperwood Elemental, co jest metodą obronną przy masowym niszczeniu, sprawia, że na początku każdego endstepa manifestujemy górną kartę talii, natomiast druga część umiejętności mówi o tym, że możemy go poświęcić i wtedy do końca tury każdy stworek, który jest twarzą do góry, tak jak te, które tu leżą, kiedy by zginęły, manifestujemy górną kartę talii. Czyli przykładowo poświęcamy tego stwora i wszystkie te dostają umiejętność, kiedy ginie, manifestuj górną kartę talii. Tak jest. Ok. I to jest dopiero 4 karty. To są dopiero 4 karty. 4 erki. Broad Butcher wykłada nam do gry colorless, czyli bez koloru Eldrazi z Siona, które za poświęcenie daje bezbarwny kolor many. Natomiast druga część umiejętności, czarna, zielona poświęć stwora, a wybrany stwór dostanie -2/-2 do końca tury. No i do tego jest bezkolorowy Devoid, podobnie jak Smothering Abomination. Następną kartą jest Tasigur. Tasigur jest raczej znany. Chyba największa bomba całej talii, czyli Hungerback Walker. Do tego Evolutionary Leap. Corpseweft. I ostatnia erka, Lanover Waste. Zatrzymując się tutaj na tych erkach, tak naprawdę cała wartość i potęga tej talii kryje się w tych 10 kartach.
Jeśli chodzi o cenę, to myślę, że cena tej talii zwraca się tutaj w tych 10 kartach. Nie patrząc zupełnie na to, co jest dalej, mamy naprawdę tu bardzo wartościowe karty. Myślę, że najbardziej bezużytecznym jest tutaj Corpsewave, ewentualnie Broadbutcher. Cała reszta jest naprawdę grywalną częścią, którą myślę można ujrzeć nawet w standardzie. Znaczy nawet Hungerback Walker jest akurat chyba w każdym deku, w każdej talii. Podobnie Warden of First Tree. Tasigur też jest często grany przecież. Co do reszty może faktycznie bym przesadził mówiąc, że są grane. No ale znaleźć je myślę można. Ok. Idąc dalej. Zostawię może tę kartę. Blister Pot w ilości 4 sztuki. Czyli kiedy Beginner wykładamy z Siona 1 na 1 bez koloru, które za poświęcenie daje bezbarwny kolor many. 2 razy Sultai Emissary. Za 2 many 1 na 1, przepraszam. Kiedy by zginął, manifestujemy górną kartę talii. Następnie 2 razy, myślę, że stworek, który powinien być 4 razy w tej talii, to jest Zulaport Cutthroat. Kiedykolwiek on lub inny stwór, którego kontrolujesz, ginie, przeciwnik traci punkt życia, a ty zyskujesz punkt życia. No i to jest karta, wokół której się kręci tak naprawdę cała ta talia, bo kiedykolwiek nam coś ginie, kiedy poświęcamy, to odsysamy życie z przeciwnika. 4 sztuki Rotshamblera. Za 2 many 1 na 1, kiedykolwiek inny stwór ginie, którego kontrolujemy. Wkładziemy counter +1/+1 na tym stworze. W rezultacie to jest szybko rosnąca bestia. A w połączeniu z Cutthroatem nie dość, że odsysamy przeciwnika, to jeszcze szybko dostajemy potężnego stworka. 2 razy Nantuko Husk, czyli silnik do poświęcania. 4 sztuki Catacomb Siftera. Zatrzymane 2 na 3 stworek, który wchodząc do gry wykłada nam z Siona 1 na 1 z możliwością poświęcenia dla many. I kiedy inny stwór nam ginie, skraj 1. I tutaj jest fajna taktyka w tej talii, bo to my wybieramy, co idzie pierwsze, jeżeli mamy taką kartę jak Smothering Abomination albo Grim Haruspex. Chodzi mi o to, że możemy najpierw robić scry, żeby potem dobrać kartę. Pamiętając o tym oczywiście, jak działa zasada stosu. Czyli najpierw wybieramy, że kiedy ginie nam stwór, ciągniemy kartę. Dopiero wtedy używamy scry. Wówczas scry jako ostatnio rzucony na stos umiejętność idzie jako pierwszy, czyli podglądamy górną kartę talii, decydujemy, czy zostaje na górze, czy na dole i wtedy dobieramy tą kartę. Z tej drugiej umiejętności znaczy. Kolejnymi kartami Eyeless Watcher za 4 many 1 na 1. Kiedy wchodzi do gry, wykłada nam 2 Siony 1 na 1. 4 sztuki przydatnego tutaj remowalu Bone Splinters. Za jedną czarną niszczę stwora, jeżeli jako dodatkowy koszt poświęcimy stwora. Co w tej talii trudne nie jest. 2 razy Vampiric Rites. Za 2 many poświęć stwora, dostajesz punkt życia i ciągnie kartę. Myślę, że też ma sens w tej talii. Tak jak mówiłem, cała ta talia jest naprawdę przyjemna. 2 świetnie działające remowale Murderous Cat. Grane w standardzie. 4 sztuki Evolving Wilds. Taki mana fixing. Myślę, że dość słaby tutaj, bo gramy i tak tylko na 2 kolorach. 4 sztuki Jungle Hollow. No tutaj ma to sens, bo faktycznie tracimy te punkty życia. W sensie pomaga nam się utrzymać, może tak. No i jest dwukolorowa. To, że wchodzi tapnięte, nie jest aż takie straszne, myślę. 2 razy Rogue's Passage, czyli daje bezbarwną manę, a za 4 many tapnięcie sprawia, że wybrany stwór jest nieblokowalny w tej turze. No i do tego Basic Landy. Tu jest 6 sztuk swampów, zendikarowych, ale nie pełnoramkowych, w sensie pełnoobrazkowych. I 3, 6, 7 lądów. Forest oznacza. No i to tyle, jeśli chodzi o nasz main deck. Jeśli natomiast chodzi o sideboard, jeden Duress, 3 sztuki Caustic Caterpillar,
pozwalające niszczyć artefakt bądź enchantment. No i do tego jest stworem za 1 mana 1 na 1, którego też można poświęcić w całym tym silniku poświęcania. Kolejne 2 duresy. Nie wiem dlaczego nie są w kolejności. Czyli łącznie mamy 3 duresy. 4 sztuki Jedi Offshoota. Za jedną zieloną 0 na 3 ścianka, która przy wykładaniu lądu generuje nam punkt życia. Bardzo przydatne i przedłuża nam grę, co akurat jest dla nas bardzo ważne. 3 sztuki Cranial Archive. Za 2 mana artefakt, który za 2 i exilowanie takiej karty sprawia, że wybrany gracz wstosowuje cmentarz w bibliotekę i ciągniemy kartę. Tu jest super przydatny, bo przy tym całym silniku poświęcania szybko pozbywamy się kart i tutaj jeżeli ciągniemy kartę, kiedy ginie nam stwór, dostajemy te punkty życia, ta gra generalnie może być bardzo długa i jeżeli przeciwnik utrzymuje się przy życiu, to możemy dotrzeć do momentu, gdzie dobieramy za dużo kart i po prostu możemy się sami przemielić w skrócie. Dlatego tutaj Cranial Archive znalazł swoje miejsce. I ostatnie 2 karty, które tutaj są, to 2 razy Ultimate Prize. Myślę, że bardzo fajny removal. No i to by było tak naprawdę na tyle. Zestaw jest jak najbardziej warty swojej ceny. Mimo, że w tym momencie kosztuje 120-130 zł. Nie jestem dokładnie pewien. Co jest już trochę za dużo może. Ale 100 zł myślę, że to jest naprawdę cena warta wydania dla takiej talii. W związku z tym, co tutaj mamy, Hungerback Walker jest grany nie tylko w każdej talii w standardzie, ale także znalazł dla siebie miejsce w innych formatach. Takie karty jak Whisperwood Elemental jeszcze grają, Tasigur, Warden, to są karty, które jeszcze będą grały. Land of Airways zawsze przydatna zabawka. No i myślę, że to tyle. Wielkie dzięki. Zapraszam do subskrypcji, polajkowania i wspierania kanału. Staram się, żeby to się rozwijało i to właśnie dzięki tym kliknięciom, lajkom, wyświetleniom mam taką możliwość. Więc wielkie dzięki i do zobaczenia.